Yo, dawno mnie tu nie było. Jesteśmy w miejscowości o nazwie Bridlington. Dokładniej to na takim szklanym balkonie z widokiem na plażę i na morze. Za chwilę się poprzechadzamy po tym piasku i prawdopodobnie ruszymy gdzieś w tamtą stronę tego miasteczka, a w międzyczasie z Wami pogadam na pewien według mnie dość ciekawy i w miarę intrygujący temat. Także zapraszam. Więc tak, jest to dość spontaniczne nagranie. Niestety nie mam ze sobą mikrofonu, bo nie spodziewałem się, że tak daleko zajadę. Wybrałem się na przejażdżkę i wyszła dłuższa niż po prostu zakładałem. I stąd też nie brałem mikrofonu. O, fajny piaseczek tutaj, nie wiedziałem, że tu taka fajna plaża jest. Chyba będę częściej tu zajeżdżał. Także tak. Czego dzisiejszy temat ma dotyczyć? Jako że jest to totalnie spontaniczny wyjazd, o samej miejscowości za wiele Wam nie powiem, bo i za dużo o niej nie wiem. Ale ostatnio zauważyłem, że bardzo dużo mówi się o zjeżdżaniu z Anglii z powrotem do Polski, czy też do innych swoich jakichś tam rodzimych krajów. Innymi słowy mam na myśli obcokrajowców żyjących w UK, którzy zjeżdżają do swoich krajów. I jest to w dużym stopniu wywołane sytuacją panującą w tym kraju, a przede wszystkim napiętą atmosferą w związku z ogólnie można by powiedzieć, że imigracją, chociaż wszyscy wiemy, że głównie to dotyczy nielegalnej imigracji, czyli osadzania pewnych ludzi przybywających, a wręcz szturmujących na brzegi tego kraju pod pretekstem uciekania przed wojną, no i odsysającymi zasoby tego kraju. O, może w taki sposób to ładnie można ująć. Myślę, że każdy, kto troszeczkę się tematem interesuje, będzie wiedział, o czym mówię. Idę dotknąć trochę wody. O, jaka lodowata! No, jeszcze jest zdecydowanie nie czas na kąpiele. Jest strasznie zimna woda. No i do czego ja właściwie tak zmierzam? Czemu ten temat poruszam? Bo widzę bardzo dużo informacji dochodzących do mnie z przeróżnych miejsc, czy to w internecie, czy też i nawet poza internetem, że ogromna rzesza ludzi zjeżdża i wraca. Niektórzy to tłumaczą tym, że jak to nazywają, Anglia się skończyła, czy też Wielka Brytania się skończyła. Że ten kraj to już takie cmentarzysko. Oczywiście, czy to prawda, czy nie, no myślę, że każdy powinien to poddać indywidualnej ocenie, bo kilka rzeczy się na to składa. Ja teraz tak przedstawię to trochę z mojej perspektywy, nie? Pierwsza kwestia, bardzo ważna według mnie, że faktycznie problem imigracji, zwłaszcza nielegalnej, jest przede wszystkim odczuwalny w skrajnie jakichś tam pomniejszych miejscach, w które oni są relokowani.
Co nie zmienia faktu, że jest dużo też ogólnej imigracji w tym kraju, gdzie na przykład Londyn, Birmingham czy Manchester, no już tam tak zaczyna dominować obecność imigrantów w stosunku do rodzimych Brytyjczyków, tak? Ale czy to jest faktycznie aż taka skala problemu, żeby to było nieodwracalne, albo żeby to miało aż tak katastrofalny wpływ na po prostu życie w tym kraju? No według mnie nie. Prawdę mówiąc, według mnie nie. Jesteśmy chociażby w tej miejscowości Bridlington. No i może za dużo nie będziecie widzieć z takiego dystansu, ale gdybyście się naprawdę przyjrzeli i rozejrzeli po ludziach, którzy chodzą po tej plaży, no to jestem skłonny powiedzieć, że przynajmniej 85% albo i więcej to są rodzimi Brytyjczycy, albo przynajmniej ludzie jakiegoś pochodzenia bardziej kaukaskiego, biała skóra, taka ta, no wiecie, na pewno nie gdzieś te kraje na przykład arabskie czy hinduskie i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że są miasta, w których tych osób jest od groma i ma to również swoje podłoże historyczne. Bo dla przykładu fakt, że jest tak dużo Hindusów w Londynie, nie wynika z jakiejś nielegalnej imigracji. Jest to jak najbardziej planowana migracja, może tak bym to nazwał. I stało się to bodajże po I wojnie światowej, kiedy to Brytania zaprosiła ludzi z Indii, bo nie zapominajmy, że Indie były przez długi czas kolonią brytyjską i nadal Brytania ma tam swoje wpływy. No i bardzo wielu ludzi z Indii przyjechało tutaj, osiedliło się i pomagało odbudowywać tutejszą ekonomię tego kraju. Więc to nie jest tak, że oni tutaj są jacyś obcy, że tak powiem. Jest to jak najbardziej część tego miejsca, część tej kultury i ich obecność jest uzasadniona historycznie. No ale do czego piję? Dlaczego uważam, że nie jest tak źle, jak niektórzy to malują? Bo myślę, że tutaj główny czynnik odgrywa to, że jest tak bardzo odsysany pieniądz z Brytanii, tak? Bardzo dużo podatków idzie właściwie na utrzymanie nielegalnych imigrantów. Nie tych, co są tu legalnie, nie tych, co pracują, również odprowadzają podatki, starają się jakoś asymilować w tym kraju, tylko na tych, którzy właściwie nie mają nawet najmniejszego zamiaru przyswajać języka, ani niczego robić, co by miało pomóc temu krajowi. No i oni odsysają dużą część budżetu, naprawdę ogromną część budżetu. I to powoduje między innymi zapaść ekonomiczną w Wielkiej Brytanii. I teraz, dlaczego to jest kluczowe? Bo każdy, kto przyjechał do tego kraju za pieniądzem, czyli jego motywacje były proste, przyjeżdżam zarobić, może na dom, może na ziemię, może po prostu zarobić, może pomóc rodzinie, może spłacić jakieś długi, już nieważne jakie tam są przesłanki. Chodzi o sam fakt, że przyjechał ktoś tutaj w celach finansowych. No to wówczas zaczyna widzieć, że ze względu na to, że ten kraj podupada ekonomicznie, nie ma sensu tu zostawać. No i większość zaczyna zjeżdżać, uciekać gdzieś w inne miejsca. Ale uważam, że to nie dotyczy wszystkich, zwłaszcza, że nie każdy przyjechał tu za pieniądzem. Są ludzie tacy jak ja, którzy tutaj przyjechali nie za pieniędzmi i którzy tutaj mieszkają już od wielu lat i traktują ten kraj bardziej jako swój taki dom, no. Niezależnie od tego, czy lubiany, czy nielubiany, wciąż dom. No i no po prostu dla takiej osoby nie jest to powód do wyjechania, że troszeczkę ekonomicznie ten kraj podupada. Raczej kiedy coś się dzieje złego w twoim przysłowiowo domu, no to starasz się to naprawić, starasz się mieć na to jakiś wpływ, jeśli to możliwe. Starasz się przyczynić jakoś do dobrobytu tego miejsca, więc no nie każdy po prostu się tym samym kieruje, nie każdy chce stąd wyjechać. Ja na przykład osobiście bardzo chciałbym stąd wyjechać, ale nie z powodu problemów ekonomicznych, tylko z powodu dość ponurej pogody, która tutaj dominuje.
Ja bardzo lubię słońce, a tutaj go za dużo nie uświadczę. No i to sprowadza mnie także do drugiego tematu, który będzie tak troszeczkę obijał się o ten pierwszy, bo jeszcze będę do niego wracał. Mianowicie chodzi o samopoczucie w tym kraju. No, dużo osób również zjeżdża z tego kraju, ponieważ nie są w stanie na dłuższą metę wytrzymać klimatu, jaki tu panuje. Jednej osobie jest to łatwiej przychodzi, innej trudniej. A niektórym ciężko to sobie wyobrazić, bo mają w głowie taki obraz, coś jak jesień, tam 2 miesiące czy 3, zaraz słońce wyjdzie, będzie w porządku. Tylko że kiedy jesteś w Anglii, to właściwie masz taki ponury klimat prawie całorocznie. Dobrze jak w ciągu roku będzie miesiąc słońca i to nie będzie nawet mocne słońce. A tak to praktycznie całorocznie tkwisz w takim klimacie ponurym, takim jakby z zawieszonymi chmurami nad głową, tak? No i dla niektórych to się daje we znaki, nie są w stanie jakoś funkcjonować w takim klimacie, bo po paru miesiącach zaczyna być im smutniej, pojawiają się jakieś problemy psychiczne, jakiegoś stopnia stany depresyjne. Jedni sobie z tym potrafią radzić, inni nie. I tacy, dla których ta pogoda odgrywa kluczową rolę, mogą chcieć stąd jak najszybciej wyjechać, bo kiedy spędzisz w takiej pogodzie 5, 6, 7 lat i zdasz sobie sprawę, że to nie jest tak, że za miesiąc zaraz będzie fajnie i słonecznie, no to taka świadomość może zmienić twój pogląd na całe przebywanie tutaj. I dla niektórych żaden pieniądz czy żadna forma korzyści ekonomicznej nie jest wystarczającym powodem, żeby tu zostać. No i idąc tym tropem, na chwilkę urwę, bo muszę się przedostać przez te jakieś dziwne glonowe tereny. Także wracając do tematu, bo trochę przerwaną myśl miałem. Czy uważam, że Brytania ma kłopoty pod kątem imigracji? Wydaje mi się, że słusznym by było powiedzieć, że tak. Mają kłopoty, jeśli nie zmienią swojej polityki migracyjnej. No to za jakieś niecałe 20 lat możemy już nie widzieć takiej Brytanii, jaką znaliśmy od zawsze. Ten kraj może się zmienić i to diametralnie do takiego stopnia, że będzie praktycznie nie do poznania. Historycznie znamy takie rzeczy. Miały już miejsce w kilku krajach. Kto troszeczkę chociaż historią się interesował, to na pewno to wie. Najszybszym i najprostszym przykładem byłaby niegdysiejsza Persja, czyli dzisiejszy Iran. Także jak to będzie dalej wyglądało, trudno powiedzieć. Mam cichą nadzieję, że po prostu Brytyjczycy wezmą sprawy w swoje ręce i odpowiednie puszczą, że tak powiem, akty, które będą lepiej regulować, które będą po prostu troszkę lepiej regulować wszelkiego rodzaju migracje. Bo jak wiadomo, bycie legalnym migrantem, a raczej imigrantem, nie jest niczym złym. W przypadku nielegalnych to również niekoniecznie jest złe. Czasem jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak skala, z jaką my się zderzamy w tej chwili, w tej kwestii, jest bynajmniej wątpliwa i warta głośnej dyskusji na ten temat, bo jeśli po prostu nikt nie będzie o tym mówił, to i nic nie będzie też w tej kwestii robione. No, tak wygląda jakiś port malutki tego Bridlington. Ta część to taka nabrzeżna, a tutaj porcik z różnymi łódkami.
To those men who are going into the hottest spots, I hope that it will help you to do a better job. Po tym murze, jak się idzie, to nie ma żadnej, ale to żadnej barierki. Jest tylko ten malutki stopień, który ma może 30 cm wysokości. Ciekawe, ile razy ktoś kogoś zepchnął tam, albo ktoś czegoś przypadkiem. Skoro nie zrobili tutaj żadnej przegrody, która by miała człowieka odgradzać troszeczkę od spadku do wody. Choć podejrzewam, że powód, czemu to jest tak niskie, jest taki, że tu wzdłuż pewnie czasami statki jakieś cumują. Tak samo jak po tamtej stronie. Może jakiś towar jest ładowany na statki z tego miejsca. No ale nie wiem. Nie mam 100% pewności. To już tylko takie moje domniemanie. Idę jeszcze kawałek dalej, się przejdę. Zobaczę, co tam ciekawego jest i może na jakieś jedzonko wstąpię. Wziąłem sobie takiego pysznego goferka z truskawkami. Od tego zaczniemy na razie. A później może coś jeszcze przekąszę dobrego, ale zobaczymy. To już czas pokaże. Dawno nie jadłem gofrów, a wygląda naprawdę apetycznie. Jak widać, centrum nawet żywe. Czy centrum? To jest ten taki teren przy morzu, tak? Ale jest dość żwawo i żywo, dużo ludzi. Bardzo fajne fasady sklepów. Na przykład ta, która wygląda jak statek piracki. To jest Treasure Island Adventure Golf albo Treasure Island Pirate Ghost Walk. Czyli jakieś takie tutejsze nadmorskie atrakcje. Wygląda całkiem sympatycznie. Byłem na tutejszym gofrze. Też bardzo dobry był. Nie powiem, że nie. Taki crunchy. Bita śmietana, trochę syropu dobrego czekoladowego, no i w miarę świeże truskaweczki. Dość zaskoczyło mnie, bo facet, który prowadził tą knajpkę, do mnie mówi, że on 10 lat mieszkał w bodajże Hiszpanii i 8 lat w Bułgarii. No i że musiał wyjechać z Hiszpanii po tym, jak wyszli z Unii Europejskiej, bo bardzo utrudniło to dla Anglików przebywanie poza granicami swojego kraju. No i na przykład w Hiszpanii nie mógł zostawać na dłużej niż 90 dni w tamtym czasie. Czy coś w tym rodzaju. No i mu to trochę wywróciło życie. Musiał wszystko sobie inaczej ułożyć. Więc jak widać, taka niepozorna decyzja ze strony brytyjskiego rządu może odbić się czkawką na mieszkańcach, a raczej osobach przynależących do tego kraju i to nawet na innym kontynencie, tak? W jego wypadku miało to duży wpływ na jego życie i na pewne decyzje, które musiał podjąć odnośnie przenoszenia się i migrowania w różne miejsca. No, także całkiem ciekawie. No. No ja jeszcze skoczę sobie. Some locals. No cóż. Także mam nadzieję, że wtrafiłem kamerą w te dziewczynki. Zobaczyły, że kameruję, to chciały być w kadrze. Idę jeszcze sobie coś innego przekąszę na konkretnie.
Także niedługo wrócę i jeszcze pogadamy trochę. Wracając do tematu głównego, czyli kwestii migracji i imigracji. Druga runda. Wziąłem sobie małą rybkę, trochę frytek, mushy peas, czyli groszek taki zmielony. No i do tego Guinnessa. Bardzo fajne plaże tu mają. A jak widać już jest taka bardziej kamienista. Z odrobiną piasku tutaj, gdzie się woda cofnęła. To już jest bliżej tych skał wapiennych, które tam w oddali widać. Nie mogę się przestawić na nazwę tego miejsca, bo samo mi się ciśnie na usta Birdlington, tak jak ptak, bird. A to jest... O, i teraz znowu nie mogę tego złapać. Bridington. No, kurde, pokaleczę tą nazwę. Mam nadzieję, że tutejsi się nie obrażą. W każdym razie początek słowa zaczyna się od byry i, a nie by i ry. Czyli zamiast Birdington to jest Bridington, czy coś w tym rodzaju. No, słyszałem kilka obcych akcentów. Słyszałem też kilku Polaków, co mnie trochę uspokoiło, bo przynajmniej wiem, że jednak tutaj jest też jakaś różnorodność w tej miejscowości. Choć początkowo się wydawało, że jednak tylko i wyłącznie słyszę Anglików. I myślę, że to dobre miejsce na to, aby w ogóle jedną kwestię zaznaczyć. Bo dzisiaj mamy takie czasy, że jak się powie, że gdzieś przeważa rasa kaukaska, czyli potocznie mówiąc biały człowiek, to natychmiast jest przypinana jakaś łatka takiemu człowiekowi, że jakiś rasista, że ma coś do innych ras i tak dalej. A oczywiście to nie o to chodzi, to jest zwykła obserwacja. Co widzę, to mówię. Ja osobiście ludzi nigdy nie oceniałem po kolorze skóry. Bardziej mnie interesuje, co mają w głowie i w sercu. Bo jeden może być sobie nawet i różowy. I jak jest w porządku, to jest w porządku. A jak jest nie w porządku, no to siłą rzeczy jego kolor mnie nie obchodzi. I myślę, że to zdrowe podejście. Ja sobie jeszcze mini spacer robię, żeby wychodzić jedzenie i piwko. I się będę zaraz powoli zbierał. Bridlington. Bardzo ciekawa miejscowość. Co prawda nie poszedłem nigdzie w głąb. Gdzieś tam w takie strony centralne. Jedynie rzuciłem okiem w kilka takich wewnętrznych uliczek. A głównie to sobie przeszedłem się wzdłuż wybrzeżem. Ale ludzie, których spotkałem na swojej drodze, bardzo uprzejmi. Miejscowość wydaje się bardzo taka miła, no, po prostu miła, spokojna. Swoim rytmem się tu wszystko toczy. No ale pamiętajmy, że to jest perspektywa osoby, która tu spędziła zaledwie, no, powiedzmy, że około 2 godzin. Inna sprawa, też mi trochę szczęścia przyszło dzisiaj, bo tak długo wyczekiwane i kochane słoneczko wyszło. Chociaż na końcówkę mojego pobytu. Także jeszcze sobie idąc wybrzeżem pokorzystam z dobroci pogody. Jeśli będzie trzeba zabierać z powrotem. No i przy okazji jeszcze jeden temat poruszę. Już odchodząc daleko od tematu pierwotnego, czyli imigracji wszelkiego rodzaju. Jak sobie radzicie ze stresem? Stres może być dobry, ale może być też bardzo zły.
Zwłaszcza stres w dużych ilościach, taki przewlekły. Duże ilości kortyzolu w organizmie mają naprawdę złe skutki na człowieka. Zarówno mogą wywoływać różne choroby, złe stany psychiczne i tak dalej, jak i po prostu przekładają się na takie życie codzienne. No i jestem ciekaw, jak sobie radzicie ze stresem. Moje metody to jest między innymi to, co teraz robię. Bardzo lubię wsiąść w samochód, jechać gdzieś praktycznie wrzucone na mapie palcem miejsce i sobie gdzieś tam się przejść, zrobić spacer, trochę odświeżyć głowę, odświeżyć myśli, przygotować się na czy to kolejny tydzień, czy jakieś tam inne wyzwania życia codziennego. Druga rzecz, która mi bardzo pomaga, to muzyka. Muzyka najlepiej wprowadzająca przyjemny nastrój, bo jest też taki rodzaj muzyki, która czasami pogłębia tylko stan negatywny. I to może być dość uzależniające, bo jak się człowiek źle czuje, to chce na tej samej fali nadawać co dana muzyka. Słuchanie muzyki radosnej, będąc w złym stanie, raczej ciężko się to robi, bo ta muzyka radosna może bardziej irytować niż pomagać. Ale mimo wszystko podpinam też muzykę pod to. No i trzeci punkt, myślę, że dość banalny i oczywisty. Nagrodzić się czymś, w kontekście zjeść coś dobrego. Coś, co na pewno będzie miało pozytywny wpływ na nasze kubki smakowe. To akurat uważam za krótkoterminowy i wcale nie najlepszy sposób, bo może prowadzić i do otyłości, i do wyrabiania sobie złych nawyków, że każdy stres zajadamy, a przecież nie o to chodzi. Ze stresem trzeba sobie wyrobić różne mechanizmy, może nie tyle obronne, co radzenia sobie ze stresem. I czasami to są takie proste rzeczy jak zrozumienie, że stres to jest nieodzowna część życia i po prostu pozwolić temu być, pozwolić temu trwać. Takie, że tak obrazowo to przedstawię, przytulić ten stres. Zamiast się wzbraniać przed nim, to uznać, że no dobra, tak się teraz czuję, taki jest moment w moim życiu, muszę z tym pobyć trochę. No i w moim przypadku to działa. Może ktoś ma lepsze, fajne i ciekawe metody. Z chęcią się tego dowiem, bo akurat to jest coś, co się może przydać każdemu i mieć narzędzia do radzenia sobie z takimi stanami stresowymi jest niezwykle przydatne. Także tymczasem żegnam się. Zobaczę się z Wami kiedyś w jakichś innych okolicznościach, może przy jakimś kolejnym wyjeździe. A tymczasem trzymajcie się ciepło. I jak to się mówi, nie spać, zwiedzać. Małe i duże podróże kształcą. Także siemanko.